Cześć, tutaj Dawid z Warchlaka oraz... Grzesiek, menadżer. Niestety. Jaki zespół, taki menadżer. Okej, postaramy się Wam opowiedzieć dzisiaj parę anegdotek, historii naszego zespołu, od kiedy to się właściwie zaczęło, czemu to się tak zaczęło I czemu to się jeszcze ciągnie? i czemu to się jeszcze ciągnie. Właśnie, też się zastanawiam, ale no, także pewnie się jeszcze troszeczkę pociągnie. No, ale okej. Dobra, ogólnie nasz zespół powstał w 2009 roku z inicjatywy Łukasza, gitarzysty oraz mojej inicjatywy. Właściwie to chyba w tym roku żeśmy tak po prostu zdecydowali, idziemy do sklepu i kupujemy gitary. I w tym właśnie momencie, na tym etapie pierwsze kawałki ogólnie powstawały, mieliśmy to szczęście, że mogliśmy po prostu na działce oczywiście u Łukasza tworzyć nasz materiał, właściwie pierwszy kawałek. Mieliśmy tą swobodę, że mieliśmy tam czas, mogliśmy siedzieć do nocy, mogliśmy hałasować właściwie ile wlezie, dopóki sąsiedzi cegłówkami już nie rzucali. Aha, no tak, bo pierwszy kawałek właściwie, pierwsza nasza próba była w garażu blaszanym Łukasza, właśnie na działce. To tam dobre echo musiało być. Tak, sąsiad rzucił cegłówką, bydle. Okej, no i właściwie po tym incydencie, dobrze, że mamy całe głowy, po tym właściwie incydencie przenieśliśmy jednak do już mieszkania, starego już mieszkania, właściwie domku, który też tam właśnie stał na tej działce. No i tam, tak jak już wspominałem, mieliśmy mega spokój, mogliśmy hałasować i grać ile wlezie. No, takie są właśnie początki chyba każdego zespołu, no może nie każdego, bo zależy kto jaką miejscówę pochyta. No myśmy mieli akurat taką, dobrze, że był prąd i mogliśmy sobie po prostu grać. No i właśnie w tych oto murach tego właśnie imprezowego miejsca, bo właściwie imprezy tam nie jedne przeżyliśmy z graniem lub bez grania. No powstał właśnie pierwszy kawałek Bestii Kres, wtedy nazwany Nylon, gdyż no właściwie każdy projekt kawałka chyba, może i nawet w każdej kapeli jest jakoś tam roboczo nazywany, a później zmienia się już w tą właściwą nazwę. W sumie tam naprawdę tak mieliście pierwszy koncert, można powiedzieć, dla znajomych. Tak, był, nie pamiętam. Tak, był rzeczywiście, dobrze mi przypomniał. Był ten pierwszy koncert. Ja oczywiście, jak jeszcze wspominałem o tych kawałkach, o nazwie roboczej, no to wiadomo, często jest na koncertach tak, że mamy grać jakiś kawałek, a nikt nie pamięta jaka była oryginalna nazwa, a każdy pamięta tylko tę roboczą, także też jest to właśnie taka anegdotka. Okej, no i co? No i z Łukaszem oczywiście tam dzielnie umawialiśmy się na te grania. Właściwie do kwietnia tego 2010 roku z Łukaszem zajmowaliśmy się właściwie no dwiema rzeczami. No, już wspomnianym tworzeniem kawałków oraz poszukiwaniami perkusisty. No, nie było to jakieś tam łatwe zajęcie, gdyż ciężko było znaleźć w ogóle, wiadomo, zawsze jest chyba prędzej znaleźć gitarzystę niż perkusistę. Mało jaka osoba ma cały zestaw do perkusji, co nie? Tak, rzeczywiście. I my właściwie zestaw, jaki mieliśmy tam na działce właśnie Łukasza, to był zestaw, który kupiliśmy praktycznie za 100 zł. No on się kurzył, no ale w końcu kiedy znajomy Łukasza, Michał, pseudonim Deadman, czy to był też twój znajomy? Tak. To był też właśnie. No i właśnie jemu złożyliśmy propozycję, żeby zasiadł właśnie za garami z jakimś tam lepszym bądź gorszym efektem. No długo niestety nie był naszym perkusistą, bo właściwie chyba zaledwie 2 miesiące, także no niestety no musieliśmy szukać dalej. No wiadomo, każdy z nas zaczynał od zera. Ja na basie, Łukasz na gitarze i
no i perkusiści, którzy mieli być naszymi potencjalnymi perkusistami też zaczynają od zera, nawet no, nie mając swojego sprzętu. Dawaliśmy im właśnie ten zestawik za 100, który się no, sypał, ale imprezowo była to świetna maszyna do grania. No ale jak do takich potrzeb to się sprawdza, co? Oczywiście, to do takich wystarczyło. potrzeb się sprawdzą, no oczywiście nie trzeba mieć od razu jakoś tam sprzętu za 1 000 000 złotych, żeby już coś fajnego nagrywać. Wiadomo, ułatwia to sprawę. Oczywiście też chciałbym mieć sprzęt za 1 000 000 złotych na początku, ale no wiadomo, realia są jakie są. I później w listopadzie chyba też 10 z Dominikiem zaczęliście grać jako perkusistą, no tak? tak, rzeczywiście, tak. Potem doszedł do nas Dominik, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Właściwie Dominik ostatnio, kiedy jechałem na koncert do Jaworzna, no ściągnął mnie z terasy, bo niestety auto zaniemogło. Auto, które też bardzo kochałem, no i ściągnął mnie właśnie z trasy, uratował właściwie też to granie, to było chyba na to było przed 30-leciem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Graliśmy na finale w Jaworznie, Jazz Club Muzeum. Bardzo serdecznie pozdrawiam cały ten obiekt, wszystkich, którzy tam pracują. No i właściwie to, dobra, ale teraz jeszcze wracając właśnie jeszcze do Dominika, no to chyba z Dominikiem to najdłużej już żeśmy jak dotąd z wszystkich perkusistów z nim współpracowali. Wtedy graliśmy akurat 4-5 miesięcy jakoś to było. 4-5 miesięcy. Okej, no dobrze, że jesteś Grzesiek w datowniku jeden, bo ja tego nie ogarniam. No, także rzeczywiście te 4 do 5 miesięcy bardzo fajnie się grało. Graliśmy wtedy w właściwie kanale. Śmieszne miejsce, ale wiadomo, w kanale do naprawy aut, w którym oczywiście też na dole było wielkie pomieszczenie. No i tam wiadomo była rozstawiona perkusja, mogliśmy się podłączyć głośnikami, znaczy piecami, no i napierdzielać ile wlezie. Oczywiście, no niestety Dominik właśnie po tych 4 czy tam 5 miesiącach, no z przyczyn osobistych, no i niezależnych od zespołu odszedł, no i niestety znowu zostaliśmy z Łukaszem sami. Do składu właściwie w niedługim czasie po odejściu Dominika dołączył właściwie trzeci perkusista, Marcin Przewoźnik, którego też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak samo w tym okresie, w kwietniu 2011 roku, dobrze, że to mam małą ściągę, bo inaczej by była lipa. Ale okej, nikt tu chyba nie będzie mnie oceniał, więc jednak mogę mieć te ściągi. Też z racji chyba braku osoby na wokal, no to właściwie ja zacząłem śpiewać, dreć się do mikrofonu, no z jakim efektem to już nie ja ocenię. Myślę, że może idzie to cały czas w dobrą stronę. Wiadomo, te pierwsze próby z wokalem i grom jednocześnie na basie to jest też niezły kosmos. Ale wiadomo, no, wymaga to oczywiście ćwiczeń i pomimo, że nie jestem ani w tym jakoś tam najlepszy, to jednak jeżeli się ćwiczy, no to przynosi jakieś tam efekty. No i tak już na tym wokalu zostałem do dzisiaj. To był czas, w którym oczywiście z tej działki Łukasza przenieśliśmy się do już legendarnego na piotrowickich ziemiach. W sumie nawet w Katowicach można powiedzieć, nie tylko na Piotrowicach. No właściwie tak, bo to legendy rzeczywiście, no, do pubu Blues. Fajna sprawa, ogólnie knajpa, tak jak chyba pozostawiona w dniu zamknięcia, tak była cała właściwie dla nas. No świetny klimat, po prostu przede wszystkim mega świetny klimat i fajnie się tam nam grało. Nie wiem, czy tym naszym graniem tam wkurzaliśmy sąsiadów. Nie wiem, czy chyba nawet znajoma mojej siostry powiedziała kiedyś, że przechodziła obok tego i słyszała, jak się tam ktoś drę, to chyba byliśmy my. Oczywiście w pubie Blues próby miał także zespół Sami, z którymi 2 razy miałem okazję zagrać jako zastępca za Michała. Bardzo fajnie to wspominam, bardzo mi miło i bardzo pozdrawiam Michała.
No niestety wszystko co piękne no nie trwa wiecznie, bo z powodu planowanego właśnie tego remontu blues, no niestety musieliśmy się wynieść stamtąd. I wrócić znowu na Kostuchnę. I wrócić znowu na Kostuchnę. No i tak, wróciliśmy znowu do Łukasza na działkę na Kostuchnie. Zresztą ja, nieważne ile razy tam jestem, ja bardzo lubię to miejsce, bo bardzo dobrze kojarzy mi się nie tylko z imprezowego jakiegoś tam punktu widzenia, ale z racji na po prostu mega fajne, stare, dobre czasy i mega fajne czasy rozpoczęcia pasji, która no właściwie no, trwa do dzisiaj. No niestety właśnie w tym okresie z powodu no niestety drobnych spięć, no i nam niestety no troszkę odmiennej wizji artystycznej, no w listopadzie w 2012 roku no niestety odchodzi Łukasz. Po miesiącu ogólnie całe szczęście na jego miejsce wstępuje Marcin Sarecki na gitarę. To jest w ogóle dosyć ciekawe, bo Marcin u nas gra na perkusji, także aktualny stan zespołu Orchlag na 2012 rok to jeden Dawid i dwóch Marcinów. No i zespół ogólnie funkcjonuje dalej. Oczywiście założenia naszego zespołu no pozostały no niezmienne. Ma być prosto i ciężko. Ogólnie wszyscy słuchaliśmy mniej więcej podobnej muzy. Był to fajny czas w ogóle też jarania się new metalem. Oczywiście no wiadomo, każdy z nas w tym zespole jest inny, każdy z nas jest różny i każdy ma jakieś tam swoje widzimisię po prostu na to co mamy zagrać, ale no, tak jak już mówiłem, no zespołowi przyświecała właśnie jedna zasada, że ma być właśnie prosto i ciężko i dlatego od tego czasu właśnie pozostajemy w tym nurcie new metalu i ciężkiego rocka. Oczywiście też... Mieliście romans z kawałkami disco, można powiedzieć, takimi klubowymi, co nie? Tak, oczywiście zrobiliśmy to wtedy dla Megabeki, bo myśleliśmy, że jest to mega fajne. No wiadomo, teraz ogólnie internet jest zasypany tymi wszystkimi takimi przeróbkami no ale wiadomo, wtedy jak żeśmy zaczynali, wiadomo, przygodę z muzyką, z graniem, po prostu jakimś eksperymentowaniem, no wydawało nam się fajne. No, nie wiem, czy dzisiaj tak samo ochoczo byśmy się chwycili po prostu roboty z takim czymś, ale nigdy nie mów nigdy, no nie? Także ja i tak to wspominam bardzo miło, bo takie eksperymenty też są fajne, jestem mega beki, a jeżeli w metalu mi się wydaje, że musi być też troszeczkę bekowo, bo jeżeli robi się to na poważnie, to chyba nie ma sensu. No, najważniejsze w sumie w tym jest to, że przyjęcie ludzi na koncertach było pozytywne. Tak? No, oczywiście, no. Czasami no, to są właśnie takie proste kapelowe, że nie, że tworzysz jednak ten materiał, ale jednak jak zagrasz jakiś tam coverek, który ludzie znają, no to jednak to pociąga za sobą tych ludzi i może jest to jakaś taka przepustka w stronę już tej normalnej, tej prawidłowej, tej oryginalnej już twórczości zespołu, bo skoro może komuś się spodobał nasz cover, to może i będzie jeszcze tam weryfikował to, co my naprawdę gramy i co nam w duszy gra. No i ten pierwszy ogólnie koncert właśnie w składzie ja, Marcin Sarecki i Marcin Przewodnik zagraliśmy właśnie w Carpe Diem 10 lutego 2013 roku. Od tej daty liczymy w wiek sceniczny. Tak, liczymy wiek sceniczny naszej działalności. Wiadomo, tak jak już mówiłem, początki Orchlaka były dużo wcześniej, ale no tak po prostu tak żeśmy się umówili, już tak po prostu tak to zostało. Przyjęliśmy, tak zostało. No. Tak zostało. Tak świętujemy też. Tak świętujemy, oczywiście. Był pierwszy koncert, no wiadomo, pierwszy koncert właściwie to ciekawie było, bo wtedy występowaliśmy przed zespołem jeszcze naszego gitarzysty, czyli Marcina Sareckiego. On wtedy grał razem z Darkiem, czyli też naszym obecnym gitarzystą w zespole NN. My jako Orchlag ich supportowaliśmy, myśmy wtedy zagrali 3 kawałeczki. Ale stresu było co niemiara, tak, bo wtedy cała knajpa była i wow, no emocje nie do przeżyć, pomimo, że teraz wiadomo,
aktualnym stanie, wiadomo, wyjść i zagrać 3 kawałki, to nie jest żaden jakiś tam problem, ale wtedy było stresu, no co niemiara, no ale jakoś żeśmy to tam przebrnęli, no i po tym koncercie oczywiście dostaliśmy już zaproszenie na kolejne koncerty, w tym do Strasznego Dworu. Tak. W tym czasie także obecny nasz gitarzysta, właściwie Dariusz Żano. Coś W sumie jeszcze powiedzieć? po koncercie w Po Stracholu, koncercie tak? właśnie. Rzeczywiście. Bo Darek wtedy był na koncercie Tak, i Darek wtedy nieźle był. się bawił. Darek się dobrze bawił. No i po tym czasie właśnie przyjęliśmy Darka na drugą gitarę. W tym składzie już zagraliśmy już też na takiej po prostu większej imprezie już motocyklowej. Było to mega fajne, bo zjechało się wtedy bardzo dużo wiary. Znaczy wiary oczywiście motocyklowej. Bardzo serdecznie też pozdrawiam, też sam jestem motocyklistą. I było to też dla mnie mega niesamowite wydarzenie, bo jeszcze przed taką dużą publiką nie graliśmy. Zagraliśmy chyba wtedy, nie wiem, może godzinny koncert, jakoś tak. No ale już nie ma co więcej gadać, minęło, piękne wspomnienia pozostały no i rzeczywiście ciągnęliśmy to od koncertu do koncertu i małymi kroczkami po prostu do przodu. Oczywiście nigdy nie będzie tak, że bez przerwy będziemy mieć koncerty dla bardzo dużej publiki, bo bywają koncerty takie. No ale ja myślę, nie należy się tym zarażać, bo nawet jeżeli jest bardzo źle, to przychodzi taki moment, że stajesz na tej scenie i mówisz, tak, to jest właśnie, dlatego to właśnie robię. I chcę to robić i publiczność, nie wiem, ich zabawa po prostu daje ci po prostu no mega kopniaka, także jest to bardzo motywujące. Okej, dobra, wróćmy jeszcze do historii, bo właśnie niedługo po koncercie właśnie na tym zakończeniu sezonu motocyklowego w tym 2013 roku, no niestety odchodził od nas Marcin Przewoźnik, który grał na perkusji. No i oczywiście doprowadziło to do jakichś tam pewnych zmian personalnych. Ja czasami myślę, że my w Warhacku mamy mega dużo szczęścia, bo na miejsce Garowego wskoczył Marcin Sarecki, który do tej pory był na gitarze. No i umożliwiło to oczywiście dalsze kontynuowanie zespołu. No a końcem końców wrócił jeszcze Łukasz Strupowski, czyli gość po prostu, z którym to zakładałem. No i ten skład od tego właśnie 2013 roku trzyma się no niezmiennie. I bardzo dobrze. Tak jak już mówiłem wcześniej, no małymi kroczkami do przodu i myślę, że takim chyba no, najfajniejszym wspomnieniem z jakichś tam naszych sukcesów było zdobycie nagrody specjalnej na 6. przeglądzie tych zespołów studenckich w Bielsku. Tak. A właśnie, no kurde, to jedno z najbardziej wiekopomnych chwil naszego zespołu i akurat mi wypadło z głowy. No ale dobra, nie jestem encyklopedią, nie muszę wszystkiego pamiętać. To była fajna sprawa, bo wtedy jak już zdobyliśmy tam nagrodę, to tak właściwie główną nagrodą w tym przeglądzie było zagranie na juwenaliach. No i tak oczywiście tam inny zespół zdobył tą nagrodę, a nam przydzielono oczywiście ku naszemu oczywiście zaskoczeniu, że idziemy do studia nagrywać. Wow, że taka nagroda. Myśmy wtedy tak jeszcze nie wiedzieli za bardzo i tak wow, to no fajnie, ale co to jest, nie? No a tu się okazało, że mamy możliwość nagrania 6 utworów w bielskim studiu DMB. Dominika bardzo serdecznie pozdrawiam. Była to mega fajna praca, mega żeśmy się pośmiali też przy tym. I pozostały też mega fajne wspomnienia. Oczywiście filmik z tych nagrań jest także na YouTubie, także możecie tam oczywiście sobie wejść i oczywiście zobaczyć oprócz tego filmiku także przesłuchać naszej muzy.
Może ja teraz zacznę, bo właściwie całą historię już żeśmy omówili, nie wiem czy już żeście zasnęli, ale ja może powiem coś, co może nas spotkało, coś, co nas motywowało, może jakieś słówko też do kapel, które właśnie powstają. Mam nadzieję, że tymi też anegdotkami zachęcę do tego, żeby jednak kurczę grać, no nie poddawać się, bo są czasami momenty w byciu w kapeli, których jest mega super, jest mega euforia, dzieje się naprawdę niesamowite rzeczy, po których nawet, nie wiem, nie chce ci się spać, bo jesteś tak podjarany po prostu tym co robisz i chcesz albo coś stworzyć, żeby już to ujrzało światło dzienne, albo masz gdzieś ugadany jakiś mega koncert i to jest najbardziej budujące. Oczywiście są też momenty złe, momenty, o których wiadomo chcemy zapomnieć, momenty z fatalnymi po prostu, nie wiem, decyzjami i skutkami, które po prostu mega cię dołują i nie wiem, to są oczywiście wszystko, to są ciosy po prostu w twoją pasję, w to co chcesz zrobić, w twój cały dorobek, ale no tak jak mówię, no trzeba dalej preć do przodu, trzeba dalej cisnąć ten wózek i myślę, że nie tylko nasz zespół przechodził takie sytuacje, no, w których myśleliśmy, żeby albo, nie wiem, albo zawiesić go, albo po prostu już przestać istnieć. Ale ja z perspektywy czasu ogólnie cieszę się, że jednak przetrwaliśmy dobre momenty, przetrwaliśmy złe momenty, bo nawet jeżeli gra się koncert dla 5 ludzi, oczywiście z całym szacunkiem dla tych 5 ludzi, bo czy to jest jeden, czy to jest 5 ludzi, to są ludzie, którzy przyszli na twój koncert i oni przyszli cię słuchać i ty musisz dać z siebie 110%. I to pokazuje mega szacunek dla tych wszystkich ludzi, ale oczywiście wiadomo, każdy zespół chce grać dla wielkiej hordy po prostu fanów przed sceną i oczywiście my też dążymy do tego. Także no nie należy się przejmować, że czasami przyjeżdżasz na koncert, w którym grasz praktycznie do ścian, bo jestem 100% pewny, że jeszcze parę razy takich koncertów zagrasz, ale w pewnym momencie przyjdzie taki koncert, że naprawdę uderzysz się pięścią w pierś i powiesz tak, warto było. Właśnie o to chodziło, do tego dążymy i nawet dla tego jednego koncertu warto po prostu ryzykować, bo jest to po prostu niesamowite uczucie. No nie da się po prostu porównać z tego z jakimkolwiek innym uczuciem. To jest mega euforia, po prostu zainteresowanie twoją osobą, zainteresowanie zespołem po takim koncercie, rozmowy z ludźmi. Załóżmy, że macie płytki sprzedane, znaczy wiadomo, płytki, które macie sprzedać. To jest wszystko, co buduje w tobie wartość, że tak, to trzeba dalej grać, to trzeba dalej tworzyć i nie poddawać się. I ja się cieszę, że do tego czasu nie poddaliśmy się i że możemy tworzyć dalej, a jesteśmy aktualnie na etapie tworzenia pierwszej płyty właściwie długogrającej, bo poprzednia to była wiadomo epka 6-utworowa. Niestety my jako osoby, które nie zajmują się profesjonalnie graniem, to właśnie tym osobom jest ciężko znaleźć taki czas prywatny i niestety, żeby ugadać się czasami całą kapelą no, na jednej próbie, no to graniczy z cudem. Także no, niektóre rzeczy trzeba po prostu dogrywać na raty, no ale jeśli jesteście cierpliwi tego co chcemy stworzyć, to myślę, że warto czekać, bo my sami jaramy się już tym nowym materiałem. Oczywiście nie chcę popadać w narcyzm jakiś tam, ale naprawdę wychodzą z tego no, mega fajne rzeczy.
Cały czas się rozwijamy, wiadomo, idzie to powolutku, bo tak jak mówię, no nie zajmujemy się profesjonalnie, ale jak tylko możemy, to staramy się jednak przeznaczyć ten czas na te granie. Niedawno trafiliśmy także na Spotify, także jest tam 6 właśnie naszych nagrań z epki. Możecie je sobie odsłuchać. No i to właściwie nie wszystko, bo także możecie oczywiście nasze utwory odsłuchać na YouTubie. Są tam kawałki oczywiście z koncertów live oraz takie, które no jeszcze nie trafiły wtedy na epkę, a które często też może gramy na koncertach, ale wiadomo, nagraliśmy to, no nie chcę tego nazywać na kolanie, bo właściwie nagraliśmy to dzięki z mega wielką pomocą właściwie Marcina Sareckiego, naszego perkusisty, Marcina Siary Sareckiego, bo jest to mózg po prostu też od nagrywania i po prostu chwała mu za to, chwała, że możemy po prostu eksperymentować z dźwiękiem i robić różne kombinacje i sprawdzić, czy to po prostu wszystko fajnie brzmi. No i właśnie tak wygląda aktualnie nasza praca. Cały czas próbujemy znaczy właściwie kontynuujemy nasze projekty. Mam nadzieję, że one już niedługo ujrzą jakieś tam światło dzienne. No ale niestety to wszystko wymaga cierpliwości. No i to tyle. Więcej chyba już nawet nie mam do dodania. Grzesiek, masz coś, nie wiem, do dodania albo coś? Wiesz co, może byś wspomniał coś o jakimś kawałku naszym, który z tych, nie wiem, powiedzmy z epki, tak, według ciebie kryje się za nim, nie wiem, jakieś głębsze dno, jakiś głębszy sens, co chciałeś przekazać. Nie wiem, powiedzmy przez, nie wiem, najniższą krajową, albo... Ale to jest dobre, właściwie to jest dobre, bo w sumie pisząc teksty do kawałków, ja myślę, że najlepsze teksty wychodzą pod wpływem jakiegoś bodźca. Załóżmy, nie wiem, wkurzy cię coś, to tekst leci jak z nut. I myślę, że w tym przypadku chyba tak wyszło, w przypadku oczywiście kawałka Najniższa Krajowa. Oczywiście muzyka też strasznie mi się podoba, ale myślę, że chyba też tekst robi też tam dużą robotę. Oczywiście ja też nie chcę polec w jakiejś formie uwielbienia mojej osoby i jakiegoś niesamowitego po prostu tekstu. Ale myślę, że to jest rzeczywiście tekst, który powstał rzeczywiście z głębi duszy, z głębi, nie wiem, nerwów, z głębi, nie wiem, może z jakiejś tam obecnej sytuacji, w której może się znajdowałem, a może która też, ta sytuacja odzwierciedla się u innych osób. Sytuacja, właśnie może źle to nazwałem, ale sytuacja, którą czują też inne osoby i utożsamiają się też z tym tekstem. Bo trzeba powiedzieć, że dużo osób w sumie po koncertach przychodzi do ciebie, przybija ci piątkę i mówi, że no ten kawałek to jest to. On jest o mnie, tak? Do mnie dociera do mnie, tak? Tak, rzeczywiście jest coś w tym i ja to rozumiem. I znaczy nie chcę powiedzieć, że jesteśmy zespołem jednego hitu, bo wydaje mi się, że mamy parę jeszcze fajnych innych kawałków, które są warte uwagi, ale zawsze chyba ta Najniższa Krajowa, ona była jednak tym takim największym magnesem i chyba tym decydentem, tym, który, masło maślane, który przyciąga uwagę, tak? Który właśnie decydował o tym, że przyciąga uwagę, nie? I ludzie właśnie chcieli mieć też na przykład płytkę z tego powodu, że ten kawałek się tam po prostu znajdował, także rzeczywiście czasami ślepemu dzikowi szyszka się trafi. I chyba nam wtedy też się właśnie trafiła. No i tak jak mówiłem, chyba najlepsze kawałki powstają przez jakiś tam ten... Czasami oczywiście są kawałki, do których staramy się napisać tekst, ale kurde, to tak nie idzie czasami, że po prostu rzucam ten pomysł do kąta i czekam, aż przyjdzie ten sygnał z kosmosu, jak to z Łukaszem gitarzystą nazywaliśmy, kiedy właśnie żeśmy zarywali te nocki tam na Kostuchnie u Łukasza na działce. Także chyba nic na hamę, bo pisanie tekstu rzeczywiście na hamę
nie wiem, ja się w tym nie czuję. Jeżeli robi się coś na hamę, to jest coś takiego jak z pierdzeniem. Jak to robisz na hamę, to wyjdzie z tego kupa, nie? No, także chyba tyle. W sumie jako zespół to też zajmowaliśmy się nie tylko graniem, a organizowaniem tak naprawdę koncertów, tak? Festiwali nawet można powiedzieć, takich mini festiwali. A, tak, jakim rzeczywiście. był No, były Metal to, Ska Punk Fest. tak, rzeczywiście. Były to mega małe oczywiście festiwale, bo to było po prostu, wiadomo, gdzie mogliśmy zrobić taki festiwal, no to robiliśmy. Wiadomo, to nie były jakieś tam wielkie sceny, bo to było po prostu w knajpach. Zapraszaliśmy oczywiście nasze znajome kapele. Pomysł wydał się fajny, bo mieszało to różne gatunki. Mieszaliśmy gatunki właśnie z punkiem, z metalem, z muzyką ska, może nawet reggae. Ja oczywiście sam jestem też fanem muzyki ska, muzyki reggae, zresztą punka też. No i pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić coś takiego, i rzeczywiście fajnie się to przyjmowało. Nie wiem, chyba zrobiliśmy tego 6 edycji. Nie wiem, w pewnym momencie po prostu już żeśmy zaprzestali, ale bardzo wspomnieniami miło wracam po prostu do tego i poznaliśmy przede wszystkim dużo kapel z różnych klimatów, wiadomo, nie tylko z metalu, no wiadomo, nie jesteśmy zamknięci, ale i były to kapele, które zostały właściwie z którymi kontakt mamy do dzisiaj. Ja bardzo też serdecznie pozdrawiam zespół Digitus Medius, zespół Don't Do That. O ile się nie mylę, chyba z Mantrą też żeśmy chyba grali, też żeśmy właśnie z nimi robili. W tawernie bodajże. Tak, w tawernie, właśnie, w tyskiej tawernie. Pozdrawiam też oczywiście nieistniejący już skład Turbo Janusza. Szalone chłopaki, ale bardzo, bardzo fajne i pozytywne. Oczywiście też pozdrawiam całą ekipę zespołu Drenkrom, chyba już nieistniejącego, ale mam nadzieję, że się kiedyś zareaktywują. Także, tak jak mówię, wspominam to bardzo fajnie i rzeczywiście takie eksperymenty wydały mi się bardzo fajne. Dobra, bo my to gadu. No a czas leci, tak? A czas to pieniądz. Dokładnie. Okej, my tu gadu, to żadnych konkretów. Okej, więc jeżeli chcecie nas zobaczyć, no to myślę, że sytuacja jest oczywista. Zapraszamy na nasze koncerty. No jeżeli nie możecie dojechać na nasz koncert, no to oczywiście internet służy, YouTube służy, Spotify służy, Bandcamp służy, iTunes, Tidal, Deezer, wszystkie streamingi. Jest, ty tam bez ściągów normalnie wszystko powiedziałeś. Okej. No, także chyba właściwie tyle, co chcieliśmy powiedzieć. No, dzięki wielkie w ogóle za to, że znaleźliście czas, żeby posłuchać tego, o czym chcieliśmy was teraz zanudzić. Tych wypocin naszych. No i tyle. I myślę, do zobaczenia przed sceną. Właściwie przed sceną. Albo za sceną. Albo na scenie nawet. Albo pod sceną. Albo pod sceną. Okej, dobra. Nie widzieliśmy się jeszcze nigdy nad sceną. Nie widzieliśmy się nad sceną, ale co się odwlecze, to nie uciecze, a wszystko przed nami. Okej, no to bardzo serdecznie pozdrawiamy Dawid oraz Grzesiek. El Menago. Trzymajcie się. To pa.